Cześć, nazywam się Marek Berkan i jestem miłośnikiem jazdy na motocyklu. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak wygląda mój wyjazd na trasę ACT do Włoch i opowiedzieć trochę o tym, czym są te trasy, jak trudne są i jak się przygotować do takiego wyjazdu. W tym odcinku dowiecie się, czy można spotkać śnieg w Apeninach na początku października, czy trasy ACT mogą mieć błędy i jaki naprawdę jest poziom trudności tras ACT, która jest określana jako easy, czyli dla początkujących. Jest dziś 27 września. Wybrałem się na tą trasę dopiero teraz, bo niestety wcześniej miałem obowiązki zawodowe. W poprzednim tygodniu obserwowałem prognozę pogody dla Włoch i Bałkanów i ze smutkiem widziałem, jak słoneczne 30 stopni powoli zmienia się w zapowiedź ochłodzenia i opadów. Niestety wyjazd pod koniec września to ruletka. Rok temu w Chorwacji miałem więcej szczęścia. W ogóle to oryginalnie planowałem jechać na trasę ACT Czarnogóra-Albania, ale tam prognoza jest jeszcze gorsza, a trasa trudniejsza, więc niemal w ostatniej chwili zdecydowałem się na Włochy. Dodam jeszcze, że jadę sam, bo taki termin nie zachęcił żadnej z osób, które w międzyczasie wstępnie interesowały się dołączeniem. Ale jest jak jest i lepiej jechać w pogodę nieidealną niż nie jechać wcale. Jadę przez Czechy i Austrię, planuję spać w Graz, już w Alpach, tak aby następnego dnia szybko dojechać na początek trasy. Przejeżdżając przez Wiedeń jadę przez korki. Jak widać, drogowcy wzięli się tu za remonty pełną parą. Współczuję kierowcom samochodów, którzy według nawigacji mają nawet 1,5 godziny opóźnienia na tej trasie. To zaskakujące, że Wiedeń nadal nie ma obwodnicy autostradowej. Dojeżdżam do motelu przy autostradzie. Jego zaletą jest to, że nie trzeba daleko odjeżdżać od trasy i szukać hotelu w mieście. Po ponad 900 km pierwszego dnia i tak nie mam ochoty na zwiedzanie lokalnych atrakcji. Drugiego dnia rano jest zimno i wilgotno, bo w nocy padało, ale ubrałem się ciepło, włączyłem podgrzewaną kamizelkę i audiobooka i twardo nawijam kilometry. Po przekroczeniu granicy z Włochami pogoda się polepszyła i znowu zacząłem czuć smak lata. Na pierwszej stacji paliw, poza tankowaniem, wypiłem obowiązkowe espresso doppio, absolutnie najlepsze jakie można spotkać na stacjach paliw i do tego w konkurencyjnej cenie 2 euro. Temperatura zdecydowanie się podniosła, musiałem się zatrzymać, żeby zdjąć podpinki i zamienić ciepłe rękawiczki na takie lekkie letnie. Po minięciu Mestre zjechałem z autostrady na drogę SS 309 do Ravenny. Po lewej stronie widać lagunę z Wenecją od morza. Jest niedziela, więc mijam dużo samochodów i także dużo motocyklistów. Późnym popołudniem dojeżdżam na kemping, bo ambitnie zamierzam spać jeszcze pod namiotem, korzystając z końcówki sezonu. Znalazłem jeden z niewielu czynnych jeszcze kempingów, ale zarówno on, jak i całe miasteczko wyglądają na niemal wymarłe. Ale plaża wygląda fajnie i znalazłem nawet bar, w którym jest zupełnie fajna impreza z akcentami motocyklowymi. Siódma 50, słońce dopiero wstało, 14 stopni. W takim oto pięknym miejscu zaczynamy naszą przygodę. Znaczy w zasadzie moją przygodę. Tradycyjnie jak zwykle jestem sam. A tak wygląda kemping o poranku. Kemping widmo, bo oprócz mnie nikogo tutaj nie ma. Wszystkie przyczepy są pozamykane, część z nich jest pozakrywana już na koniec sezonu. Więc jeżeli myślicie, że znajdziecie tutaj wolne miejsce w sezonie, to raczej wątpię, bo są już zajęte od kilku lat. Wstałem o 7 rano i do 8:20 zebrałem się do wyjazdu. Wyjeżdżam z kempingu, będę się oddalać od wybrzeża i jadę do miejscowości Bertorino, gdzie zaczyna się trasa ACT. Dojazd zajął mi dłuższą chwilę, więc na samą trasę ruszam dopiero o godzinie 10. Miasteczko Bertorino jest przepiękne. Nie dziwi mnie, że autorzy trasy wybrali je na rozpoczęcie.
Sam początek trasy zaczyna się na rynku, przy którym jest taras z widokiem na okolice. Trasa zaczyna się łatwo, więc powoli wczuwam się w klimat nawijania kilometrów poza asfaltem. Podziwiajcie widoki, a ja opowiem, czym są trasy Adventure Country Tracks, czyli ACT, bo nagrałem z nich już kilka filmów, ale tamte były jeszcze bez narracji. Idea tras ACT została wymyślona przez pracowników firmy Touratech w 2016 roku. Zostało to sformalizowane do postaci stowarzyszenia zarejestrowanego w Niemczech, którego intencją jest promocja jazdy na motocyklach Adventure i Dual Sport po legalnych trasach off-road. W tej chwili takich tras istnieje 8. W Portugalii, Wielkiej Brytanii, w Pirenejach, Czarnogórze, Albanii, Włoszech oraz Rumunii, Grecji i Chorwacji. Te 3 ostatnie już przejechałem w 2 ostatnich sezonach. W przyszłym roku zostanie dodana jeszcze trasa we Francji. Na profilu instagramowym stowarzyszenia były już zdjęcia z tegorocznego próbnego przejazdu. Ważna sprawa, żeby pobrać ścieżkę GPX wybranej trasy trzeba być członkiem stowarzyszenia i płacić składkę, która w najtańszym wariancie wynosi niecałe 12 euro rocznie, czyli około 50 zł. Wpłacając tą kwotę można sobie pobrać aktualne pliki, jednak takie członkostwo warto kontynuować na kolejne lata, bo trasy są poprawiane i zaczynając wyjazd dobrze mieć najnowszy plik. Teraz zaczyna się trochę trudniejszy fragment. Stromy podjazd po luźnych kamieniach. Wiele osób zadaje pytanie, czym te trasy różnią się od samodzielnego wyznaczania sobie trasy na Google Maps, pobrania konkurencyjnej i darmowej trasy TED, czy jakichkolwiek innych tras w postaci plików GPX umieszczanych przez innych motocyklistów na serwisach typu wikilogs.com. Ja widzę kilka powodów. Pierwszym z nich jest logiczny plan na 5 dni jazdy pozwalający na fajną zabawę i jednocześnie zwiedzanie najciekawszych atrakcji w danej okolicy. Na przykład w Rumunii takim hitem jest trasa nazywana Strategiką. Oczywiście można pojechać sobie na tą strategikę samemu, jednak w planie ACT jest to atrakcja na deser, dla dłuższego wyjazdu z innymi atrakcjami Rumunii. Trasy ACT są podzielone na mniej więcej 8-godzinne dni jazdy, więc utrzymując sprawne tempo można zaplanować noclegi w ustalonych miejscach, co jest wygodne jadąc w większej grupie. Teraz jestem w miejscu, w którym droga niepokojąco stromo zjeżdża w dół, więc decyduję się zrobić rekonesans na piechotę. Wynika to z moich doświadczeń jazdy solo, bo wiem, że samemu można utknąć w miejscu, gdzie trudno jest zawrócić. Easy, nie? Patrzcie na to. Jestem cały czas na trasie. Stromo, no trochę stromo, nie? To poleciało bardziej na wprost.
Nudziarsko, co? Przerażające jest to, że jest sporo śladów moich poprzedników. Jest szansa, że to jednak jest przejezdny. Z tym Easy to byłoby monstruozne. Bardzo jest to, trzeba się bardziej strzelić. Trasa Easy. Nie wiem, czy na filmie było to widać, ale zjazd był bardzo stromy i po nieutwardzonej ziemnej nawierzchni. Gdyby było mokro, to nawet na kostkach byłby to ześlizg bez możliwości powrotu. Na końcu droga okazała się być całkiem zarośnięta i zdecydowałem się tam zawrócić. Na szczęście wyjazd pod tą stromą górkę poszedł mi bez problemu. W tym miejscu chciałem opowiedzieć, że drugą zaletą tras ACT jest ich przewidywalność. Po wyznaczeniu kto się przejechał, sprawdził przejezdność i stopień trudności, a naśladowcy zgłaszają ewentualne uwagi, po czym są nanoszone korekty. To sprawia, że niespodzianki są dużo mniej prawdopodobne niż na losowych trasach z internetu. Ponadto trasy ACT są łatwiejsze niż TED, ponieważ co do zasady nie prowadzą single trackami, choć są drobne wyjątki jak widać, tylko drogami publicznymi możliwymi do pokonania samochodami terenowymi, więc powinny być szerokie. Ta przewidywalność jest szczególnie ważna dla motocyklistów jadących cięższymi adventurami i z szerokimi kuframi, bo na trasach TED zdarzają się wąskie i strome ścieżki, gdzie jest ciężko przejechać większym motocyklem, a zawrotka może być w ogóle niemożliwa. Ten fragment, gdzie musiałem zawrócić, był niechlubnym wyjątkiem, ale ciekawostka jest taka, że następnego dnia przeczytałem post na profilu instagramowym stowarzyszenia, że jest korekta trasy włoskiej i proszą wszystkich o pobranie nowej wersji ścieżki. I sprawdziłem, że chodziło dokładnie o ten fragment, więc ktoś to musiał zgłosić wcześniej. Szkoda, że nie 2-3 dni wcześniej, bo wtedy bym się potrzebnie nie męczył. Trzecią zaletą tras ACT jest wycena stopnia trudności poszczególnych dni w klasyfikacji Easy, Moderate, Hard oraz w niektórych przypadkach wyznaczone objazdy sekcji Hard, które się przydają, gdy się jedzie samemu, ma się mniejsze umiejętności lub jest się już zmęczony. Jednak te wyceny trzeba traktować z pewną rezerwą, bo mogą zależeć od zmiennych czynników, o których opowiem później. Czwartą zaletą tras ACT jest dobry opis, filmy i marketing, który powinien pozwolić na łatwiejsze organizowanie większej grupy na wyjazd, bo łatwo można wytłumaczyć zainteresowanym, gdzie jedziemy i jak będzie to wyglądać. Specjalnie napisałem powinien, bo mi, mimo licznych zabiegów, nie udało się takiej ekipy jeszcze zorganizować i znowu jadę sam. Mam w związku z tym kolejny pomysł, ale o tym opowiem na końcu filmu. Opisy tras zawierają informacje o atrakcjach takich jak parki narodowe, pasma gór, elementy regionalne i historyczne odwiedzanej okolicy, więc można się sporo dowiedzieć o miejscach, które się odwiedziło.
Tu wyjaśniła się zagadka, dlaczego na drodze widziałem od czasu do czasu ślady opon motocyklowych. Dogoniłem ekipę 3 motocykli z Austrii, też na Yamaha Tenere 700. Mimo że trasa nie była bardzo trudna, to przez to, że zacząłem ją dosyć późno i namęczyłem się z objazdem nieprzejezdnego fragmentu, to kończę jazdę niemal przy zachodzie słońca. Przez to nie widzę już szans na zwiedzanie docelowego miasta za dnia. W tym mieście nie było żadnego czynnego kempingu, więc bez namysłu zarezerwowałem niedrogi hotel w centrum. Okazał się to bardzo dobry wybór, bo obsługa była pomocna, kolacja była na miejscu i mogłem zaparkować motocykl bezpiecznie pod samym wejściem. Po szybkim prysznicu i jedzeniu poszedłem jeszcze na krótki spacer. Jeżeli ktoś z Was interesuje się wyjazdem na trasę ACT, to mam kilka wskazówek, jak się do tego przygotować. W teorii można jechać tam jakimkolwiek motocyklem, jednak w praktyce należy mieć co najmniej opony 50x50 z terenowym bieżnikiem, bo specyfiką jazdy po górach są podjazdy i zjazdy po luźnych kamieniach. Bez takich opon ruszanie pod górkę będzie bardzo trudne, a zjazd niebezpieczny. Oczywiście lepszy będzie motocykl mniejszy i lżejszy, ale bardziej doświadczone osoby lub bardzo ostrożne dadzą sobie radę nawet na GS. Lepiej jest jechać z lekkim bagażem w miękkich torbach, tak jak ja jeżdżę, ale z szerokimi kuframi też powinno dać się przejechać, bo tak jeżdżą autorzy tras na filmie z pierwszego przejazdu. Wąski bagaż daje większy wybór optymalnej ścieżki w trudnościach, a miękkie torby wychodzą bez szwanku z wywrotek. Lepiej jest mieć motocykl z wyższym prześwitem i osłoną silnika, ale ostrożnie jadąc da się pewnie też przejechać klasykiem. Organizacja takiego wyjazdu dla osób z minimalnym doświadczeniem w podróżowaniu na motocyklu jest trywialnie prosta. Najpierw wbijamy w nawigację punkt początkowy trasy i dojeżdżamy tam według własnych preferencji, albo najszybciej po autostradach, albo ciekawie, gdy mamy więcej czasu i chcemy coś zwiedzić. Po dojechaniu do miejsca rozpoczęcia trasy w nawigację wrzucamy ścieżkę GPX pobraną z witryny ACT i podążamy jej śladem, a ona pokazuje nam, ile kilometrów zostało nam do końca danego dnia. Dojeżdżając do końca dniowego odcinka, szukamy noclegu na kempingu lub na booking.com, przy czym dobrze jest takie miejsce wybrać sobie jeszcze przed wyjazdem, bo będąc zmęczonym pod koniec dnia może to nie być przyjemne. Po dojechaniu do miejsca noclegu bierze się szybki prysznic, je się kolację, zwiedza się okolice, sprawdza prognozę pogody i przegląda plan na kolejny dzień. A następnego dnia wcześniej rano jemy śniadanie i w trasę. Warto wstać wcześniej i rozpocząć trasę około godziny 8, bo wtedy mamy więcej czasu na jazdę, szczególnie że pod koniec września słońce zachodzi bardzo wcześnie. Podjazd, którym jadę teraz w górę, prowadzi niemal na sam szczyt góry Monte Nerone, 1625 metrów nad poziomem morza. Miejsce to przypadkiem znalazłem 5 lat temu, jak objeżdżałem całe Włochy na GS-ie. Opis tamtego wyjazdu możecie znaleźć na moim blogu, a filmy, bez narracji, na tym kanale. Miejsce jest epickie, bo rozpościera się z niego widok z panoramą 360 stopni na całą okolicę. Ponadto dojazd jest tam możliwy po asfalcie jakimkolwiek motocyklem.
Jaki termin wybrać na wyjazd na trasę ACT? Najpierw należy sprawdzić średnie temperatury i sumy opadów dla wybranego regionu, ale zdroworozsądkowa zasada jest taka, że w obszary śródziemnomorskie nie należy jechać w środku lata, tylko raczej w maju, czerwcu lub we wrześniu. Dotyczy to Grecji, Portugalii, Chorwacji, Włoch i Czarnogóry Albanii. Trzeba pamiętać, że trasy górskie mogą być trudniej przejezdne na początku sezonu, a naprawiane już na końcu. Zauważyłem to w Grecji, gdzie było sporo nieuporządkowanych zawalisk, filmy z tego są na moim kanale, i podobnie w Chorwacji, bo tamtejszy dzień 5 przejechałem najpierw w maju i był bardzo trudny, a potem we wrześniu i wiele odcinków było już wyrównanych. Z kolei do Anglii i Rumunii wybierałbym się raczej w lato, bo powinno mniej padać. Zaletą terminów maj, czerwiec i wrzesień jest też to, że jest mniej turystów, więc mniej korków na przejazdach, większa dostępność noclegów i ich niższe ceny. Jak się przygotować do takiego wyjazdu? Jeżeli już mamy motocykl, to trzeba się jakoś spakować. Ze względu na fakt, że jedziemy w teren, to rozsądek nakazuje zabrać jak najmniej rzeczy, żeby motocykl był możliwie najlżejszy, bo łatwiej będzie nam go prowadzić w trudnościach i podnosić po upadku. Zaplanowane trasy zajmują całe dni, przez co nie zostaje zbyt wiele czasu wolnego na rozrywkę, więc eleganckie ubranie to można sobie odpuścić. Natomiast warto pamiętać o kilku sprawach. Przede wszystkim zapas wody, bo gdy jest ciepło i męcząco, to pije się jej dużo i jest ryzyko odwodnienia. Druga sprawa to ubrania przeciwdeszczowe i coś cieplejszego, bo pogoda może się szybko zmieniać. Przydać się może również zapasowa dętka oraz łyżki do zdejmowania lub kołki i kompresor do awaryjnej naprawy koła, jeżeli przebijemy je gdzieś poza asfaltem. Na pewno przyda się też przewód do ładowania telefonu z gniazdka lub naładowany powerbank, żeby nie zostać gdzieś w krzakach bez możliwości wezwania pomocy. Koniecznie należy zaopatrzyć się w buty motocyklowe do offroadu, wysokie i twarde, bo nawet prosta wywrotka może złamać nam kostkę lub podudzie. Ja jeżdżąc solo zabieram jeszcze lokalizator satelitarny, żeby ewentualnie wezwać pomoc z miejsca, gdzie nie ma zasięgu telefonów komórkowych. Kolejne pytanie to, czy trzeba mieć umiejętności jazdy w offroadzie. Jest to rzecz względna i widuje się osoby, które zaraz po zdobyciu prawa jazdy kupują motocykl i jadą na taką trasę, pokonują ją i mają z tego przyjemność. Ja jednak jestem zdania, podobnie jak autorzy tras ACT, że przed wybraniem się do nawet najprostszych, podobno Włoch, warto przejść 2-3-dniowe szkolenie z jazdy w terenie. Najważniejszą umiejętnością jest przyjęcie odpowiedniej pozycji na motocyklu, a konkretnie umiejętność na stałe oderwania się od siodełka i łapania balansu na wąskich zakrętach. Większość nieasfaltowych odcinków tras ACT powinno się pokonywać w pozycji stojącej, a najtrudniejszym elementem są ciasne zakręty o 180 stopni na podjazdach i zjazdach. Bez umiejętności wychylenia motocykla poza oś ciała takie zakręty będą pokonywane na kwadratowo, względnie na listonosza, czyli podpierając się nogami, co w przypadku dziesiątków powtórzeń jest bardzo męczące. Widziałem to na przykładzie mijanych Austriaków. Dwójce z nich nie szło to zbyt dobrze. Ostatnia sprawa dotycząca przygotowania to decyzja, czy jedziemy ekipą, czy samemu. Może zabrzmi to idiotycznie, ale ja zdecydowanie odradzam wyjazdy na trasy tego typu samemu, mimo że sam tak jeżdżę. Zdecydowanie lepiej jest jechać co najmniej 2 osoby, bo w razie trudności na trasie 2 osoby łatwiej motocykl przepchnąć, odwrócić lub podnieść. A w razie awarii lub wypadku wspólnie się ratować, choćby pomagając załatać dziurawą oponę. Jazda samemu ma tylko jedną zaletę. Zupełną dowolność odnośnie terminu wyjazdu, godziny rozpoczęcia jazdy rano, szybkości pokonywania trasy oraz ilości postojów, żeby sobie robić zdjęcia i filmy z drona. Następna kwestia, która może zainteresować osoby wybierające się na trasę ACT, to jak bardzo są one trudne i co oznaczają wyceny autorów Easy, Medium, Hard. Dla osób jadących z Polski najważniejszą rzeczą jest zmiana mentalna, bo trudności w górach na południu są inne niż te, które możemy spotkać np. na popularnych polskich trasach TET. W górach na południu Europy w ogóle nie ma piachów i są marginalne ilości błota, a to są trudności, z którymi najczęściej mierzymy się u nas. No chyba, że ktoś jeździ na imprezy Hard ADV u Kaddafiego, ale takim osobom to już nie trzeba nic więcej tłumaczyć. Na trasach ACT główną trudnością są luźne kamienie w połączeniu z zakrętami i ze stromymi podjazdami i zjazdami. Tłumacząc to po inżyniersku, ja wyróżniam 5 czynników składających się na trudność trasy. Jeżeli występują jednocześnie jeden lub 2 z nich, to trasa jest przyjemnością. Jeżeli 3 lub 4, to jest to walka.
ale jak wystąpi 5 na raz, to jest game over. Pierwszy czynnik to przyczepność nawierzchni. Asfalt lub beton to dobrze, kamieniste podłoże to trudniej, luźne małe kamienie ciężko, a luźne duże kamienie to już bardzo ciężko. Drugi czynnik to nachylenie terenu. Na płaskim jest łatwo, im stromiej, tym trudniej, a na ACT zdarzają się naprawdę srogie nachylenia. Trzeci czynnik to równość nawierzchni. Czy nie jest pochylona na zewnątrz zakrętu, czy nie ma kolein i wyżłobień od spływającej wody. Czwarty czynnik to wilgotność nawierzchni. Mokre kamienie zmniejszają przyczepność opon i zwiększają ryzyko poślizgu. Piąty czynnik to długość trudnego odcinka i nasze zmęczenie. Jeśli trudności są krótkie i są na początku dnia, to nie ma problemu. Ale jeżeli trudności ciągną się przez kilka kilometrów i są pod koniec dnia, gdy jesteśmy już zmęczeni, to subiektywne odczucie trudności jest znacznie większe. Przykład. Luźne kamienie na płaskiej, równej drodze to pikuś. Nawet jeśli jest mokro, to nie ma z tym większego problemu. Przykład drugi. Luźne kamienie w zjeździe w zakręcie, który jednocześnie jest źle wyprofilowany tak na zewnątrz, to jest już ryzykowna zabawa. Tam żaden ABS czy umiejętności hamowania z wyłączonym ABS nam nie pomogą, jeśli nie wyhamujemy wcześniej, bo te luźne kamienie działają jak kulki łożyskowe rozsypane na podłodze. Koła po prostu wyjeżdżają spod motocykla w bok i paciak gotowy. Ponad połowa moich upadków, a miałem ich sporo, to właśnie ten scenariusz. W efekcie miałem kolejno obite kolano, wygiętą dźwignię hamulca nożnego, wyłamany kciuk, przez co za pierwszym razem nie przejechałem ACT Chorwacja i wracałem do Polski bez możliwości włączania kierunkowskazów. Ilości prostowań w moli to już nie liczę. Głęboko. Mówili. Wana wprost. To nie wymyśliłem. W poprzednim ujęciu podmiot liryczny wyrażał swoją frustrację wynikającą z niby drobnego upadku, ale w efekcie którego wylądował w błocie, przez co spodnie i buty są teraz mokre i okrutnie śmierdzące. Dojeżdżam do dużego jeziora Tresimeno i miejscowości Pasignano, położonej nad tym jeziorem. To tu kończy się trasa odcinka na dzień drugi. Miasteczko jest przepięknie położone, ale ponownie przyjeżdżam tuż przed zachodem słońca. Niedrogi nocleg w centrum to pokój w apartamencie typu self-service. Motocykl zostawiam przed wejściem mimo formalnego zakazu. Właściciel sąsiedniej restauracji zapewnił mnie, że na jedną noc to żaden problem. Miasteczko jest przesympatyczne, ale zwiedzałem je po ciemku, tak jak poprzednio.
Poranek jest przepiękny, słoneczny i nawet niezbyt zimny, jak na godzinę 7:30 rano. Początek trasy to region Toskanii. Typowe są tutaj lekkie wzniesienia, winnice oraz drogi dojazdowe do posiadłości z charakterystycznymi drzewami na poboczach, cyprysami. Są one na wszystkich przewodnikach i galeriach zdjęć z tego regionu Włoch. Jak można zmniejszać ryzyko jeżdżąc po trasach ACT? Niektóre z wymienionych wcześniej czynników są stałe, jak nachylenie, ale część jest losowa, tak jak jakość nawierzchni, która może zostać zniszczona po zimie, intensywnych deszczach albo gdy droga przez dłuższy czas nie jest używana i konserwowana przez służby lokalne. Najprostsza strategia, którą ja regularnie stosuję, to unikanie jazdy w deszczu i bezpośrednio po nim. Gdy zbliża się termin wyjazdu, to obserwuję wcześniejszą pogodę oraz prognozę. Jeżeli ma intensywnie padać, to opóźniam wyjazd lub jadę w inne miejsce. Wracając do tematu opadów. Gdy takie opady są jednodniowe, to po prostu pauzuję na jeden dzień zwiedzając okolice lub ostatecznie czytając lub oglądając filmy na Netflixie. Drugi sposób na unikanie ryzyka to przed wyjazdem szukanie informacji w internecie od innych motocyklistów, którzy jechali niedawno po danej trasie. YouTube i Instagram są pełne relacji, chociaż wyszukiwanie nie jest proste, bo mało kto taguje takie materiały przez tag #Adventure Country Tracks, a skrócony #ACT jest mało unikalny. Przeglądając takie relacje i filmy, możemy sprawdzić, na jakich motocyklach jechali autorzy, czy i jakie mieli problemy i czy sygnalizowali niezgodności trasy lub poziomu trudności. Filmy samych autorów ACT często zawierają niektóre trudniejsze fragmenty, chociaż niekiedy wydają mi się one przejaskrawione, żeby pokazać aspekt wzajemnej pomocy przy np. wpychaniu motocykli gdzieś pod górkę, gdzie potem okazuje się, że można bez wysiłku po prostu wjechać. Ale zdarza się że jest na odwrót, bo w ostatnim dniu trasy w Rumunii był, moim zdaniem, bardzo trudny fragment, a w filmie w ogóle on nie był wspomniany. Więc do informacji z internetu trzeba podchodzić z ograniczonym zaufaniem, jednak budują one jakieś wyobrażenie o tym, co nas czeka. Trzeci dzień trasy ACT był przez autorów zaplanowany jako krótszy, rzekomo żeby udało się zwiedzić docelową miejscowość Orvieto. Dziś chętnie korzystam z możliwości zwiedzania miasta, podziwiając włoską architekturę jeszcze za dnia. Bez wątpienia największe wrażenie robi gotycka katedra. Ciekawe okazuje się też zwiedzanie miejskich podziemi, gdzie mieszkańcy trzymali jedzenie i inne zasoby oraz, co ciekawe, hodowali gołębie na mięso, które do dziś jest składnikiem lokalnych dań. Rano wyjeżdżam znowu bardzo wcześnie, bo prognoza mówi o nadchodzącym froncie atmosferycznym, znaczącym ochłodzeniu oraz możliwych opadach po południu. Wracając do wątku ograniczania ryzyka, to trzeci sposób to powolna jazda, w szczególności na luźnej nawierzchni. Zdarzają się jednak takie miejsca, gdzie tego sposobu nie można zastosować.
Są to strome podjazdy z nierówną nawierzchnią, na których się nie można zatrzymać, bo nie ma takiego miejsca, żeby się wygodnie podeprzeć nogą, albo bardzo trudno będzie ponownie ruszyć pod górkę. W takich przypadkach jedyny sposób to redukcja na jedynkę, zaciśnięcie zębów i trzymanie średniej prędkości. Na tyle dużej, żeby utrzymać równowagę, ale na tyle wolnej, żeby nadążać wybierać najlepszą ścieżkę przejazdu przez trudności, a w wypadku utraty kontroli i wywrotki w miarę bezpiecznie zeskoczyć z motocykla, żeby nie dać mu się przygnieść. Czwarty sposób na ograniczanie ryzyka to jeżdżenie w grupie. Jak wspomniałem wcześniej, w dwie osoby łatwiej jest wyjechać z trudnego miejsca lub w razie wypadku zapewnić sobie wzajemną pomoc. Ostatni sposób zmniejszania ryzyka to odpuszczenie i zawrócenie do najbliższego asfaltu, gdy widzimy, że jest już zbyt trudno. Szczególnie w drugiej połowie dnia, gdy jesteśmy już zmęczeni i jest ryzyko, że gdy zrobi się ciemno, to będziemy walczyć jeszcze z trudnościami. Ostatnia sprawa dotycząca ryzyka jazdy po trasach ACT to możliwość kolizji z pojazdem jadącym z naprzeciwka. Z mojego doświadczenia z 4 tras, po których jechałem, to statystyczna szansa jest niewielka, ale nadal istnieje, bo wąskie odcinki bez dobrej widoczności są rzadko odwiedzane przez inne pojazdy. W czasie tego wyjazdu miałem dwie takie sytuacje. Pierwsza, gdy naprzeciwko mnie wyjechała grupa szybko jadących samochodów terenowych. Pierwszy z nich, jadący na czele, miał na tyle przytomności, że odbił w jego prawo w krzaki, a ja zmieściłem się w pozostawionej przez niego luce. Wracając do tego, co się dzieje teraz na filmie, to właśnie zaczął padać zapowiadany deszcz. Znowu pada. A to są stromizny z luźnymi kamieniami, które miałem nieprzyjemność pokonywania zaraz po opadach deszczu. Na szczęście udało się bez problemów. No dobra, koniec trasy. Zakładamy gumiaczka i ciśniemy na nocleg. Trasa dzisiejszego dnia kończy się w miejscowości Leonesa, ale jest to miejscowość narciarska przed sezonem, gdzie niemal wszystko okazuje się być zamknięte. Zdecydowałem się więc pojechać kawałek dalej, bo pierwszy odcinek 5. dnia prowadził w większości asfaltem, a deszcz przestał padać. Nocleg znalazłem w miejscu niewiele lepszym, bo do jedynej restauracji musiałem iść 30 minut w jedną stronę, jednak pizza była wyśmienita. Ostatni dzień trasy rozpoczynam od wyjątkowo skromnego śniadania. Temperatura jest zaskakująco niska, ale wschodzące słońce daje nadzieję na dobry dzień do jeżdżenia. Prognoza pogody mówi o dobrej pogodzie i zanikających opadach deszczu na wschodzie, przy wybrzeżu, dokąd jadę. Opis trasy i mapa pokazują, że wjeżdżam na teren Parku Narodowego Gran Sasso e Monti della Laga. Po wjechaniu na płaskowyż widoki są faktycznie epickie. Wracając do tematu ryzyka kolizji z pojazdem jadącym z naprzeciwka, to w drugim przypadku wyjechałem z wąskiego zakrętu dokładnie na spychacz utwardzający drogę. Na szczęście jechałem na tyle wolno, że udało mi się zatrzymać. Pamiętam, że mniej szczęścia miałem w Chorwacji, bo tam, na szerokim szutrze, trafiłem na nierozsądnego kamerzystę na kładzie, który jadąc z moim pasem pod prąd filmował swojego ziomka, który jechał równolegle prawidłowym pasem. Nie mając innego wyjścia, położyłem mój motocykl i fartownie udało mi się uniknąć kontaktu z kładem, ale gmole nieźle dostały. Zasada zwiększająca szanse przetrwania na motocyklu jest prosta. Przepraszam za nieładne słowo, ale nie widzisz, to nie zapierdalaj. Można oczywiście odkręcać na pustych odcinkach z dobrą widocznością, ale jadąc przez krzaki zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że z przeciwnej strony może jechać podobny wariat.
Klimat jazdy w tym miejscu jest niepowtarzalny, a widok ośnieżonych szczytów epicki. Atrakcyjność zwiększa fakt, że dziś, poza asfaltem, nie spotkałem żadnego pojazdu. Jestem tutaj sam. Wracając do kwestii organizacji wyjazdów. Żeby zwiększyć szanse na wyjazdy większymi grupami, to założyłem na Facebooku grupę o nazwie Adventure Country Tracks Wyjazdy z Polski, do której zapraszam wszystkich chętnych. Link umieszczę w komentarzu pod filmem. Ja planuję w przyszłym roku pojechać na Czarnogórę Albanię, ale liczę na to, że zbiorą się tam też grupy na inne trasy i na inne terminy. Tutaj według mapy i opisu trasy jest koniec trudności. Żegnamy w tym miejscu przepiękne te góry. Naprawdę aż żal myśleć o tym, że to już jest koniec szutrów i koniec takiej jazdy. Reszta to już będzie tylko asfalt. To miejsce jest przepiękne też. Nawet jest ławeczka do kontemplowania, parking. Dalej za mną asfalt. To można powiedzieć, że już koniec tej przygody szutrowej. A jeszcze 120 km trasy przez góry, więc też będzie fan. A potem już highwaye i kierunek Warszawa, żeby przelecieć w miarę ciepło ubranym i nie zmarznąć przez góry. Te już góry na północy, bo to jest Pikuś. Tu jest jakieś 8-9 stopni, ale przez to, że jest słońce, to w zasadzie nie stanowi to żadnego problemu. Nawet mimo tego, że wieje wiatr. Ciepłe ubranko, podpinka, bielizna termoaktywna, a na traskę jutro i pojutrze jeszcze kamizelka podgrzewana i jak w samochodzie. A jak będzie zimno, to jeszcze spray przeciwdeszczowy, żeby to wszystko uszczelnić, zabezpieczyć przed wiatrem. Tak trzeba zrobić. Okazało się, że te asfalty z opisu trasy to jednak nie jest najprostsza droga do wybrzeża, bo prowadzą przez kolejne pasma gór i kolejne przełęcze. Jakość tych asfaltów też okazała się bardzo różna. Na mapie widzę, że zbliżam się do kolejnego parku narodowego, Majella. Na horyzoncie pojawiają się kolejne ośnieżone szczyty, a droga wydaje się prowadzić coraz wyżej. Temperatura obniża się, więc zatrzymałem się założyć podpinkę i ciepłe rękawiczki. Widok, który zobaczyłem za kolejnym zakrętem, zaskoczył mnie całkowicie. No i proszę Państwa, taki tutaj mamy klimat. Trochę ponad 1600 metrów i wyciąg narciarski. Skutki wczorajszego opadu deszczu, być może dzisiejszego też. I normalnie śnieg mi padał na twarz, spadający. To jest krótko. Wystarczy ciepło jest 4 stopnie, więc ciekawe. Na szczęście śnieg okazał się leżeć na jezdni tylko na krótkim odcinku. Niedługo po tym, jak wyjechałem z gór, to moim oczom ukazał się widok wybrzeża Adriatyku. To jest to miejsce, które kończy trasę ACT.
Widziałem je na filmie autorów tras. No dobra, dojechałem do końca trasy ACT Italia. Miejscówka jest kozacka. Proszę zobaczyć. Tylko wiatr jest taki, że ledwo można tu ustać, nie mówiąc o robieniu zdjęć czy puszczaniu dronu. Także to chyba tyle na dzisiaj. Tu próbuję się dostać maksymalnie daleko na północ. Oczywiście pod wiatr. Ciekawa restauracja. Podsumowując wyjazd, to czy opłaca się jechać 2 dni i 1500 km po autostradach w jedną stronę, żeby pojeździć w Łofie 5 dni? Moim zdaniem tak, bo trasy ACT zabierają nas w miejsca, jakich nie mamy w Polsce, w szczególności w góry. Poza tym zapewniają nam widoki wiosek, zamków, starówek, a przy tym też akceptowalne ryzyko i logiczną trasę. To wszystko na dziś. Jeżeli Wam się podobało, to napiszcie komentarz lub polubcie film. Do zobaczenia na trasie.